Witam Was. Tak obiecałem dzisiaj dalsza część o złodziejskim procederze Solidarnej Rosji, ale nie tylko. PiS i przystawki złodziejstwo na niespotykaną skalę. Przykrywali to wszystko patriotyzmem, religijnością, kradli dla dobra ojczyzny i w imię Boga. Zresztą nieraz wam mówiłem, że mordy mieli wypchane tym patriotyzmem, dobrem ojczyzny, ale to wszystko, jak się okazało, była tylko zasłona dymna. Okradali chorych na nowotwory, pokrzywdzonych przez los, ofiary przestępstw, kontenery PCK, syryjskie dzieci. Można w jednym wielkim skrócie powiedzieć, że to są najpodlejsze kanalie i kreatury, jakie nosiła ta ziemia. Patriotyzm, krzyż, świętości, tak się po prostu im najlepiej kradło. No, ale to tylko przecież są nasze pieniądze, a nie na przykład tego gościa, którego tutaj widzicie. Za swoje by ich po prostu nie zatrudniał. Jak wiecie, ten jegomość może i zapieprzył 900 000 złotych z publicznych pieniędzy dla kolegów, ale za to ma encyklikę papieża, więc no nie ma sprawy. Ale dzisiaj nie o nim. To jest jeden z tych pisowskich złodziei, a dzisiaj będzie troszkę więcej o tym całym Funduszu Sprawiedliwości. Jak wiecie, Tusk wyciągnął żelazną miotłę i wymiata te wszystkie pisowskie odpady tych wszystkich złodziei, krętaczy, dewastatorów naszego kraju. Wielu wytyka, że Tusk nie dotrzymał wielu obietnic. No, rządzi pół roku. Fakt, że wiele obiecał, część zrobił, część nie, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o tym, że i co mi się osobiście bardzo podoba, że dotrzymał tutaj słowa z tym, że zrobi porządek z tymi pisowskimi Hunami, którzy wzięli Polskę w jasyr, traktowali jak swoją własność i doili jak krowę dojną bez opamiętania. I faktem wiele można Tuskowi zarzucić, ale podoba mi się to, że nie ustępuje nawet na krok i robi porządki właśnie z tymi, ich inaczej nie można nazwać, jak złodziejami właśnie, między innymi z Solidarnej Rosji. Oczywiście w gronie tej Solidarnej Rosji czy PiS-u jest wielki kwik, wielkie skamlanie, no kwik niczym zażynanych świń, bo ktoś ośmielił się odebrać im koryto, ktoś ośmielił się pokazać opinii publicznej to, co te sukinsyny przez 8 lat wyprawiali i kwiczą, gdzie się tylko da. Tak jak już wiecie, moi drodzy, były dyrektor Funduszu Sprawiedliwości Tomasz Mars, koleś Romanowskiego, zaczął sypać. Nagrywał swoich kolesi, 50 godzin nagrań, dysponuje nimi prokuratura. Ten skruszony przestępca, można chyba tak powiedzieć, zaczął sypać w zamian za świadka koronnego. Wiedział, że bierze udział w przestępstwie. Dla swojego bezpieczeństwa nagrywał po prostu swoich kolesi. Złodzieje czuli się tak bezkarni, że nie podejrzewali, że mogą być nagrywani. I tu już chyba można powiedzieć, że to jest powolny koniec Ziobry. Nie wiem, czy wiecie, ale ci z Solidarnej Rosji, czy pisowcy, czy ci tak zwani prawicowcy podnieśli wielki krzyk i krzyczą teraz, że ujawnianie taśm jest przestępstwem.
Oczywiście nie było przestępstwem, jak nielegalnie kelner nagrywał na zlecenie ruskich służb, żeby PiS wygrał władzę. Maglowanie przez pisowską telewizję tych taśm było legalne, a nagrania, które upublicznił Mars, według pisowców nagle stały się nielegalne. Tylko chyba nie do końca wiedzą lub wiedzą, a palą głupa, że ujawnienie nagrań jest przestępstwem wtedy, gdy zostaną one nielegalnie pozyskane. Nagrywanie swoich rozmów jest jak najbardziej legalne, a szczególnie gdy dokumentuje się czyjeś przestępstwa. No chyba że pisowcy te masowe okradanie Polek, Polaków nie uważają za przestępstwo, tylko za coś normalnego, co tu bym się wcale akurat nie zdziwił. Liczę na was! Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasów Trybunału Stanu! I tu uwaga, moi drodzy, mam też wiadomość z ostatniej chwili. Stan Zbigniewa Ziobry po ujawnieniu nagrań nagle uległ pogorszeniu. Lekarze wykryli przerzuty do Albanii. Dobra, żarty żartami, teraz poważnie, konkrety. Nie tylko posłowie suwerennej Polski, czytaj suwerennej Rosji, okradali Fundusz Sprawiedliwości. W kręgu zainteresowania prokuratury jest też 10 posłów złodziei z PiS. Kradli mniej więcej 400 milionów rocznie i uwaga, tylko 15 do 20% szło na ofiary przestępstw, czyli pokrzywdzone kobiety, dzieci. Wśród zainteresowanych prokuratury, chyba tak to mogę nazwać, będzie prawdopodobnie, nie mówię na pewno, też Kaczyński od 1,5 do 2 milionów złotych na operację pierwszego kolana RP, czyli pamiętacie te słynne operacje kolana Kaczyńskiego, gdzie sam ordynator do rudery Kaczyńskiego kulę przywoził. No powiem wam, że za 2 miliony to sam bym mu te kule przywiózł. No ale to oczywiście nie wszystko. Sakiewicz, Gazeta Polska, TV Republika też prawdopodobnie kradły. Były dyrektor Funduszu Sprawiedliwości Tomasz Mars, koleś Rymanowskiego, jak powiedziałem, sypie. Jak powiedział, dostałem SMS-y, że od Ziobry idzie zdenerwowany Tomasz Sakiewicz po 1 000 000 złotych. Trzeba przygotować szybko umowę na 1 milion złotych. Ta nielegalna umowa na 1 000 000 polskich złotych została szybko przygotowana i pieniądze zostały wypłacone. SMS-y i umowy z przelewami jako dowody przestępstw są już w prokuraturze. No powiem wam, że chyba raczej się nie spodziewali przegranych wyborów, że to złodziejstwo i że to całe złodziejstwo wypłynie. No ale to oczywiście nie wszystko. Tą Solidarną Rosję to chyba można śmiało nazwać chciwy złodziejski gang. No i tutaj, tak mówię, są gigantyczne kłopoty Ziobry, Mateckiego, Wosia, Romanowskiego. Tutaj Mars na tych zeznaniach, jak stwierdził, że w mieszkaniu Ziobry razem z Mateckim, Wosiem, Romanowskim ustalili, kto dostanie pieniądze w ramach konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W wielu działaniach brał nie kto inny jak sam doktor Jaki. Powiem wam tak, ja się teraz wcale generalnie rzecz biorąc nie dziwię, że Jaki zaczął swoje występy, swoje konferencje i no to, co on wymyślił, to powiem wam, przebija już, nie wiem, Kowalskiego, Suskiego i wszystkie te tuzy intelektu razem wzięte.
Otóż, moi drodzy, no jakiemu pociąg odjechał razem z peronem. Jaki wyjaśnia tą całą sytuację z kradzieżą pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Otóż publicznie w Radiu Z powiedział, że, i tu uwaga, trzymajcie się foteli, bo pospadacie. Donald Tusk wyszkolił Marza na agenta. Giertych zainstalował szpiega u Ziobry, by zniszczyć Solidarną Polskę i herszta tej bandy, czyli czytaj Ziobro. Powiem wam, że jak to wpierw przeczytałem, no nie do końca mi się chciało w to wierzyć, ale znalazłem nagranie, które wam tutaj zaraz wrzucę i sami się przekonacie, że no doktor jaki to powiedział, czyli tak. Jak redaktor Rymanowski tutaj bodajże był, powiedział tak: chce pan powiedzieć, że gdy z góry wiadomo, kto wygra konkurs, to jest okej. A jaki mu odpowiedział? Trzeba odróżnić konkurs od przetargu. Nie wiem, nie nadążam, oni się już motają, ale nie no, jaki według mnie przebił wszystkich. Zresztą posłuchajcie jego wypowiedź, bo naprawdę no powala. Gość normalnie jest moim guru. Wczoraj pan powiedział, że to Donald Tusk chce pana zniszczyć i pańskie środowisko. Sądzi pan, że to Donald Tusk wyszkolił pana Mraza i wysłał wam do resortu? Znaczy, on ewidentnie był agentem, a kto go wysłał... Ale to już jakim agentem? to Czyim? Kto go zadaniował? No, ktoś go zadaniował. Są ludzie, którzy mają interes w tym, aby zniszczyć środowisko. To jest typowy taki układ, panie redaktorze, kiedy widać już, że stoi za tym Giertych, który jeszcze raz... Ale Giertych sobie sam tego nie wymyślił. No musiał przyjść do niego człowiek i mu to wszystko opowiedział. No tak, albo współpracowali od dawna. To jest jakby pytanie, od kiedy oni współpracowali. To są rzeczy, które w przyszłości trzeba będzie wyjaśnić. Czyli w skrócie mówiąc, Tusk z Giertychem przewidzieli już lata temu, że członkowie Solidarnej Polski będą kraść na potęgę, dlatego przeszkolili tego Marza i zainstalowali go w PiS-ie. No bo jak inaczej to wytłumaczyć, powiem wam szczerze, nie mam pojęcia. Ale powiem wam tak, ta cała afera Funduszu Sprawiedliwości i ludzie broniący tych polityków suwerennej Polski z zapałem godnej, no nie wiem, lepszej sprawy. I nasuwa się tutaj pytanie, czy naprawdę w tym całym gronie, tak nazwijmy to ogólnie pisowskim, nie ma ani jednej osoby mającej choć odrobinę poczucia wstydu, zażenowania, naprawdę ani jednej. Wszyscy są tak zdeprawowani, to się po prostu aż wierzyć nie chce. Powiem wam tak, te sukinsyny ukradli i rozprowadzili po swoich tyle kasy, że nawet złotówki, złamanego grosza nie chcieli dać i nie dali na telefon zaufania dla dzieci. Dla siebie ładowali miliony, na telefon zaufania dla dzieci nie zainwestowali nawet złamanego grosza. Choć cała Polska o tym grzmiała, o rosnących statystykach samobójstw wśród dzieci i młodzieży. To jest skala zepsucia, zdeprawowania, no nie do opisania. To jest po prostu bez precedensu jakiegokolwiek. I powiem wam tak, jeśli prokuratura, a później sąd udowodnią, że były dyrektor Funduszu Sprawiedliwości mówi dziś prawdę, to nie było jeszcze takiej afery, a te dalsze funkcjonowanie tej suwerennej Polski w takim składzie no jest po prostu no trudne, naprawdę trudne do wyobrażenia, bo kim my będziemy jako naród, akceptując takie kanalie, które zarządzają naszym krajem. Moi drodzy, jeszcze raz tu to chcę podkreślić, bo to jest istotne i ważne. Jeśli dzisiaj sąd i prokuratura uznaje, że zeznania i materiały, jakie dostarczył dyrektor Marz,
który sypie swoich byłych kolegów z Ministerstwa Sprawiedliwości, jeśli oni uważają, a potwierdzili to publicznie, że jego zeznania są wiarygodne, to znaczy, że mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, na czele której stał prokurator generalny. I tak jak kiedyś ktoś mówił, że są państwa, które mają swoje mafie, tutaj się sprawdza to, że mafia miała swoje państwo. Nie może być tak, że te białe kołnierzyki kradną miliardy i uchodzi mi to płazem i kończy się na wyrokach, zawieszeniu. Oni gdzieś na plażach, w luksusowych kurortach na świecie, na jachcie dowiadują się, że jest kolejna rozprawa i ślą fałszywe zawiadomienia o tym, że chorują i leżą w szpitalu. No, musi być jakaś elementarna sprawiedliwość. Dzisiaj mamy tak, że pani w sklepie starsza ukradnie batonik, odwołuje się z życia wziętego przykładu i jest brutalnie traktowana przez wymiar sprawiedliwości, a facet, który nakradnie miliony, śmieje się i łapie za brzuch z tego, co robią organy ścigania. Zmieniamy to. Zresztą już zrobiliśmy pierwszy krok. Dotyczy to przestępstw VAT-owskich. Wprowadziłem rozwiązania karne, które oznaczają dla wielkich sprawców afer VAT-owskich, czyli wyłudzania miliardów złotych z polskiego Skarbu Państwa, karne 25 lat pozbawienia wolności. I to przyniosło znakomity efekt. Mianowicie gwałtownie spadła przestępczość VAT-owska. Po prostu przestępcy gospodarczy rachują, nie liczą, czy im się opłaca. Oni umią liczyć pieniądze, umią też liczyć to ryzyko, które jest związane z działalnością przestępczą. I tu uderzymy właśnie w te wielkie afery związane z ogromnymi przetargami, jak budowa dróg, autostrad, rozmaite wielkie inwestycje, gdzie wchodzą w grę pieniądze publiczne, one są marnotrawione, wyprowadzane. Chcemy, aby te pieniądze służyły ludziom, a nie złodziejom. Moi drodzy, powiem wam tak, no tutaj karma, no to jest wyjątkowa suka. Nagrywali Pegasusem za 25 milionów złotych, a zostaną tak naprawdę zniszczeni i zostali nagrywani dyktafonem za 200 zł. No niech mi ktoś powie, że karma to nie suka. Nagrywali i podsłuchiwali opozycję w najczarniejszym scenariuszu. Nie spodziewali się, że sami zostaną nagrani. I to przez swojego, który okazał się sprytniejszy niż cały ten gang, śmieszny gang Ziobry. Tak jak mówiłem, Mars ma 50 godzin nagrań z Ministerstwa Sprawiedliwości. I ten młody człowiek, młody pan Kleks, ograł całą tą Solidarną Rosję jak dzieciaki. No można powiedzieć, że sami złodzieje w tym ministerstwie defraudacji Ziobry. Po prostu nagrywał ich przez 2 lata i się zabezpieczył. No, albo byli zbyt pewni siebie, albo po prostu zbyt głupi. W końcu ktoś publicznie odważył się wyłamać z tego zaklętego kręgu wpływu Zbigniewa Ziobro i powiedzieć prawdę o tym, jak funkcjonował Fundusz Sprawiedliwości. Potwierdzić to, co my jako posłowie ówczesnej opozycji staraliśmy się ustalać od lat, prowadząc swoje sejmowe śledztwa w sprawie różnych afer, między innymi Fundacji Ex Bono, która stała się ostatnio popularna w różnych mediach. Wiedzieliśmy o tym. TVN24 się zajmował sprawą. Tak. O co w niej chodzi? Chodzi mniej więcej o to, że pomysł na funkcjonowanie Funduszu Sprawiedliwości, może zacznijmy od genezy. W ogóle dlaczego suwerenna Polska podjęła taką karkołomną decyzję, żeby kraść pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości? Ja będę to umyślnie nazywał kradzieżą, ponieważ była to kradzież systemowa. Dlatego, że Jarosław Kaczyński odciął od pieniędzy z subwencji i dotacji. Zostawił środowisko polityczne mimo promesy bez pieniędzy, a ono, mając ambitnych polityków wyrazistych, dążyło do tego, żeby uzyskać atencję opinii publicznej, potrzebowało do tego instrumentu. I standardem w PiS-ie jest, że jeśli coś tam wyjdzie, to nie znam człowieka, nie kojarzę, nie spotykałem się, nie wiem, kim jest. W każdym przypadku jest dokładnie ten sam scenariusz i tutaj się dokładnie to samo powtórzyło. Romanowski zaprzeczył, by Mars był jego bliskim współpracownikiem. Jeszcze niedługo się okaże, że w ministerstwie Ziobry nikt nie znał dyrektora Marza, który dzielił tę mafijną kasę.
A jak się zabiorą do dupy Obajtka, to się okaże, że Obajtek należał do PO i oczywiście Tusk go zainstalował, żeby zniszczyć PiS. No to już jest standard, ale przejdźmy dalej, moi kochani. Czyli tak, w czasie, gdy ludzie, członkowie gangu Solidarnej Polski nagrywali opozycję, no i oczywiście swoich własnych członków, też tych niepokornych Pegasusem, facet z wąsikiem nagrywał ich dyktafonem. Te zeznania, które już są ujawnione, miażdżą mafię Ziobry i tutaj wychodzą na jaw patologie tego Funduszu Sprawiedliwości. Te zeznania po prostu miażdżą tą całą zorganizowaną grupę przestępczą. Wychodzą na jaw te wszystkie patologie, kradzieże bez opamiętania. Konkursy, ogłoszenia i przeprowadzenie po prostu, delikatnie rzecz ujmując, w nierzetelny sposób. Faworyzowanie zaprzyjaźnionych organizacji oraz ukrywanie nieprawidłowości. To są takie główne zarzuty byłego dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości pod adresem m.in. Ziobry, który miał być głównym decydentem tych całych funduszy pieniędzy. I co tutaj powiedział były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości? Takie najważniejsze punkty. Pierwszy, nierzetelny sposób przeprowadzenia konkursów. 2. Ziobro był głównym decydentem i to on wydawał polecenia, kto ma zwyciężyć. 3. Sprawa Fundacji Profeto, podmiot, który ma zwyciężyć. Tu chodzi o tego księdza od Salcesonu. 4. Podmioty powiązane z politykami suwerennej Polski, no bo jakżeby inaczej. 5. Limity i kupczenie pieniędzmi. 6. Polityczny klucz wsparcia szpitali. Pierwsze kolano RP, tu chodzi o operację Kaczyńskiego, o tym jeszcze później troszeczkę powiem. 7. Wspieranie przychylnych mediów. Sakiewicz idzie do ministra Ziobry po 1 000 000 złotych, bo mu się należy. No i na końcu, jak to Mars powiedział, że miał zachować milczenie. No a jeśli chodzi o to pierwsze kolano RP, Ziobro zapłacił z Funduszu Sprawiedliwości za operację kolana Kaczyńskiego, tak jak tam donoszą media, od 1,5 do 2 milionów złotych. No powiem wam, że w chuj drogie te kolano. To była umowa na 1,5 albo 2 miliony złotych, gdzie minister Romanowski powiedział właśnie Marsowi, że jest takie polecenie, żeby taką umowę zawrzeć. I tutaj, jak powiedział Mars, miał przyjść do nich wniosek, mieli przygotować umowę i wtedy dodał, jest to do zrobienia pierwsze kolano RP. Według MAR za szpital, w którym miał być operowany Kaczyński, otrzymał, tak jak powiedziałem, od 1,5 do 2 milionów złotych z uzasadnieniem, jest do zoperowania pierwsze kolano RP. No powiem wam, no wyrażę się tu brzydko, przepraszam, ale kurwa, to się nie dzieje naprawdę. Czy my, nie wiem, żyliśmy w jakimś bambustanie? No nie wiem jak to nazwać, po prostu publiczne pieniądze były szastane na prawo i lewo i wiecie co, tak się zastanawiam, wstajesz rano, nie wiem, robisz se kawę, wychodzisz z psem, siadasz se przed komputerem, pijesz tą kawę i tak się zastanawiasz, z czego do cholery jest zrobione kolano wodza za 1,5 miliona złotych. Bo naprawdę nie wiem, z czego te kolano ma być zrobione, że musi kosztować 1,5 dużej bańki. Pan mówi o przekazywaniu pieniędzy różnym podmiotom. Czy było ustalone, że te podmioty miały się w jakiś sposób rewanżować? Jeżeli tak, to
na czym to miało polegać? Tutaj chyba może, jeżeli można, na to pytanie nie chciałbym w tym momencie odpowiedzieć ze względu na dobro toczącego się postępowania. Natomiast nie wykluczam, że takie przypadki miały miejsce. Może jeszcze z innej dziedziny. Proszę pana, czy ma pan wiedzę, żeby po wyborach były podejmowane przez osoby, o których pan mówi, jakieś działania mające na celu czy zniszczenie dokumentacji, czy w jakiś sposób ukrycia tych zachowań? Tak. Przede wszystkim ja byłem proszony o to, żebym zachował milczenie i nic nie mówił, ale to miało miejsce jeszcze przed wyborami. Natomiast po wyborach z inicjatywy Marcina Romanowskiego, nie wiem, czy to nie było polecenie ministra Ziobro, odbyły się spotkania. Na samym początku ja zostałem poproszony przez Marcina o to, żebyśmy się spotkali. Prawdopodobnie chciał się utwierdzić w przekonaniu, że zgodnie z pierwotną dyspozycją nie będę nic mówić, nie wyjawię prawdy o tym wszystkim, o tym całym złu, które miało miejsce w Funduszu Sprawiedliwości. Zorganizował spotkanie, potem cykl spotkań, w których uczestniczyła dyrektorka Funduszu Sprawiedliwości, zastępca dyrektora Funduszu Sprawiedliwości i ja. Spotkania te miały na celu jednoczyć grupę i przygotowywać jakąś narrację pod ewentualną komisję, jednocześnie przygotowywać Marcina Romanowskiego na składanie zeznań przed Najwyższą Izbą Kontroli, bo dostał wezwanie wtedy, ale to dotyczyło budżetu za 2023. Na tych spotkaniach Marcin wspominał, że chciałby zaprosić prokuratorów, którzy mogliby przygotować ewentualnie mnie, dyrektorkę i zastępcę dyrektora na składanie wyjaśnień, jak mamy się zachowywać. Podczas pierwszego takiego spotkania powiedział, że możemy się spodziewać tego, że ktoś do nas zapuka o poranku, ale cały czas biła z tego wszystkiego buta i przekonanie o tym, że nie ma żadnej możliwości, żeby dotrzeć do tego, co jest pod tą pierwotnie, przed tą widoczną warstwą, żeby dogrzebać się do tego, co jest pod spodem, do tej prawdy. Ale ta prawda jest dostępna, bo od dłuższego czasu gromadziłem dokumentację, która pokazywała to, jak to wszystko funkcjonowało, o czym oni nie wiedzieli. Na tych spotkaniach, po jednym z takich spotkań otrzymałem informację, że jak coś, żebym się nie przejmował, że coś mi znajdą, bo Marcin ma jakiś pomysł na coś nowego i że zadbają o mnie. Ale to nie chodziło o to, tylko o to, żeby wreszcie tak naprawdę móc powiedzieć, jak to wszystko wyglądało, bo nie tak to powinno wyglądać. Proszę Państwa, myślę, że ten zasób informacji, który tutaj został przekazany, jest całkiem spory i będzie z pewnością przez Państwa analizowany. Myślę również, że zachęci Najwyższą Izbę Kontroli również do zaproszenia pana dyrektora na złożenie pewnych informacji, zeznań, bo z pewnością zarówno w sprawie ex bono, jak i innych kwestii, które prowadzi NIK, będzie to bardzo pożyteczne. Chciałem bardzo podziękować panu dyrektorowi za to, że mimo że znalazł się w trudnej sytuacji, potrafił zachować się zgodnie z obywatelskim nakazem i przy zrozumiałym konflikcie lojalności, który w takim przypadku występuje, wybrał lojalność do państwa polskiego. Wydaje mi się, że to jest ważne i niech ten przykład zachęci również inne osoby, które brały udział w tej bezprzykładnej. Mi się wydaje, że ta historia opowiedziana przez pana dyrektora, ona nie ma przykładów we współczesnej historii Polski, aby grabież pieniędzy podatników
następowała w tak zorganizowany sposób, tak usystematyzowany i obejmujący najwyższych urzędników państwowych. Przecież, proszę Państwa, mówimy tutaj przez cały czas o prokuratorze generalnym, o jego zastępcy, ministra sprawiedliwości, czyli ludziach, którzy mieli ustawowy, konstytucyjny obowiązek pilnowania praworządności w Polsce. Czegoś takiego, mi się wydaje, w Polsce nie było. I myślę, że ci, którzy by chcieli również, tak jak pan dyrektor, wybrać nie lojalność partyjną, nie lojalność przyjacielską, tylko lojalność do państwa polskiego, na nich oczekujemy, bo we wszystkich dziedzinach życia państwowego niestety podobne historie, jak ta z Funduszem Sprawiedliwości, nam się objawiają. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Moi drodzy, od tygodni trwa śledztwo związane z Funduszem Sprawiedliwości, z którego przez lata rządów PiS były wydawane, kradzione ogromne pieniądze, które nie były przeznaczane zgodnie z tym, do czego ten fundusz został powołany. I tutaj być może 2 posłów z partii Ziobry wkrótce straci już immunitety. Ziobro, mimo tego, co powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że nie podejmował żadnych decyzji, nie miał nic wspólnego z Funduszem Sprawiedliwości. No, mistrz, po prostu mistrz. Tylko fakt jest taki, że tak naprawdę był głównym decydentem tych pieniędzy. I to potwierdził właśnie Tomasz Mars, zresztą w tych nagraniach, zeznaniach, gdzie sam Ziobro decydował, komu ile i gdzie dać. Także no tutaj się Ziobro z tego raczej nie wywinie. Jak zeznał Mars, że większość konkursów, które były ogłaszane przez ten Fundusz Sprawiedliwości, była ogłaszana i przeprowadzana w nierzetelny sposób. Nieprawidłowości miały miejsce zarówno przed objęciem przez niego funkcji dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, jak i po jego odejściu. Zwrócił uwagę, że konkurs z 2019 roku, w którym zwyciężyła Fundacja Profeto, to od tego księdza od Salcesonu, który siedzi, gdzie tam teraz jest straszne ujadanie, że księdza aresztowali, że to jest atak na Boga, tam takie pierdoły. I chodzi o tą Fundację Profeto, mimo że według niego fundacja nie powinna wziąć udziału w konkursie ze względu na brak zgodności celów statusowych i celem konkursu. No jak wiecie, dostał ogromne pieniądze, gdzie wszyscy z Solidarnej Rosji bardzo bronili księdza, że bardzo tam rozbudował i bla, 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 bla. A tak naprawdę ksiądz od Salcesonu budował imperium medialne dla PiS-u. Minister Romanowski otrzymywał polecenie od ministra Ziobro, jakie podmioty mają zwyciężyć, to z nim ustalał listę tych podmiotów, informacje, kiedy konkursy mają być ogłoszone. Minister Ziobro sam prowadził rozmowy z podmiotami, które miały zwyciężyć w przyszłych konkursach i potem na podstawie tego, co ustalił z jakimś przyszłym beneficjentem, minister Romanowski przekazywał polecenie stworzenia konkursu, który pasowałby pod ramy tego konkretnego beneficjenta. Przepraszam. Czyli pan minister Ziobro przed rozpoczęciem konkursu wskazał, kto ma go wygrać, tak dobrze rozumiem? Tak. Przed rozpoczęciem konkursu rozmawiał z fundacjami, z beneficjentami przyszłymi o tym, jakie będą warunki konkursu, o tym, ile pieniędzy otrzymają,
o tym, że udzielone zostanie im wsparcie, czyli właśnie kontakt przez jedną z zastępców dyrektora do osoby, która pisze takie wnioski, jeżeli chcieliby z tego skorzystać. Były ustalane takie listy, zatwierdzane. Nic nie mogło stać się bez jego wiedzy i jego zatwierdzenia. Powiedział pan, że to było w domu pana ministra Ziobry. W Jeruzalem, Tam, tak. Kto tam jeszcze raz pan powtórzy? Minister Ziobro, minister Romanowski, minister Woś, jeden z teraźniejszych posłów suwerennej Polski, Kto? Dariusz Matecki, który miał stworzyć, zależny jego podmiot, miał stworzyć 3 portale regionalne, które miały też tak naprawdę wychwalać poczynania polityków suwerennej Polski. Czyli pieniądze, które miały pochodzić w założeniu, miały być przeznaczone na ofiary przestępstw, miały pójść na portale, tak? Gdzieś może dałoby się bronić tym to, że te portale miały równocześnie prowadzić jakieś kampanie informacyjne, a przy okazji od czasu do czasu opublikować wizerunek konkretnego polityka i czasami przeprowadzić z nim wywiad, co nie zmienia faktu, że celem pierwotnym było właśnie to, żeby budować kapitał polityczny przy pomocy środków Funduszu Sprawiedliwości. No ale to nie wszystko, moi drodzy, bo na tapecie są następni. Bo tak na początku wam wspomniałem, nie tylko Solidarna Rosja kradła na potęgę. Złodziei, w tych partiach, w tej partii matce, no jak to nazwać, no powoli się wyłania wierzchołek, że tak powiem, góry lodowej tego, nazwijmy to ogólnikowo, pisowskiego złodziejstwa. I o czym ja mówię? Tutaj, jak informują wróżki z Nowogrodzkiej, jest panika w PiSie. Zakon rodem z Nowogrodzkiej knuje, jak odciąć się od zorganizowanej grupy przestępczej Suwerenna Polska. No i oczywiście tej afery Funduszu Sprawiedliwości. No ale tutaj misja wydaje się niewykonalna, bo kolejną nagraną osobą jest konferencjer i kapciowy Kaczyńskiego. Też, że tak delikatnie to ujmę, ma troszeczkę brudne rączki. Jest też śledztwo prokuratury z artykułu 231 paragraf 1 Kodeksu Karnego i inne w sprawie nadużyć uprawnień i defraudacji publicznych pieniędzy w postaci grantów i dotacji celowych Ministerstwa Sportu wobec pana Bortniczuka. Powiem wam tak, już teraz jest grubo, bo prokuratura zajmuje się Funduszem Sprawiedliwości. No i tutaj po kolei można powiedzieć, że wykładają się ziobrzyści niczym klocki domina. Ale poczekajcie, jak na tapetę zostanie wzięty na przykład Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wśród bohaterów będzie też oczywiście kilka ciekawych nazwisk. Pewnie pan Paweł Jabłoński coś o tym wie. Będzie na bankowo wątek pewnego ormiańskiego garnkotłuka, wille i inne nieruchomości. No, powiem wam, że jestem przekonany, że też będzie się sporo działo, także wiele ciekawych rzeczy przed nami. Powiem wam też szczerze, że się tak zastanawiam, no bo ci z Solidarnej Rosji, z PiS-u są w panice. I tutaj się zastanawiam, czy na dniach nie usłyszymy, że Trybunał kucharki Przyłęckiej na przykład nie uzna, oczywiście w pełnym składzie, Przyłęcka,
Piotrowicz i ta cała reszta tej pisowskiej wierchuszki nie uzna na przykład zeznań Marza za niezgodne z konstytucją i po prostu nieważne, bo ja bym się tutaj wcale nie zdziwił, tak samo jak uznali w sprawie afery tych wyborów kopertowych, że niezgodne z konstytucją przesłuchiwanie członków PiS. No, powiedziałem, tym ludziom już pociąg z peronem dawno odjechał. Ale pisowcy tak się panicznie boją więzienia, odpowiedzialności, wzięcia na klatę tego, co zrobili, że no, łapią się wszystkiego. No, głównie to, jak wiecie, konferencje prasowe i próba odwracania uwagi od tego, co nawyprawiali, bo jak wiecie, no, zawsze jakąś aferę najlepiej przykryć inną aferką czy jakąś sensacją. I tutaj wam wrzucę taką próbkę tego. Szanowni Państwo, w ostatnich miesiącach dochodzi do bardzo gwałtownego ataku na całe środowisko suwerennej Polski w kontekście Funduszu Sprawiedliwości. Są kłamstwa, są manipulacje, jest bezczelny atak na ludzi, którzy związani są z formacją pana ministra Zbigniewa Ziobro. Otóż chcę powiedzieć i zaapelować jednocześnie do przedstawicieli rządzących. Przestańcie stawać na tle Ochotniczej Straży Pożarnej. Przestańcie stawać obłudnicy, bezczelni ludzie na tle wozów strażackich, na tle sprzętu do ratowania ludzi, bo ten sprzęt został w większości kupiony dzięki środkom właśnie z Funduszu Sprawiedliwości. Moi drodzy, powiem wam tak, już nieraz o tym też wspominałem, koalicji Tuskowi można wiele zarzucić. Ale też nie oczekujmy tego, że przez pół roku posprząta cały syf, bo inaczej tego nazwać nie można jak syf, burdel. Ten burdel, który zrobił PiS przez 8 lat, bo na to trzeba co najmniej dekady, żeby to wszystko wyprowadzić na prostą, jak nie więcej. I pisowcy mogą se wyć i oczekiwać, że nie wiem, Tusk w pół roku zrobi porządek, że wszystko spełni i tak dalej. No, niech sobie pisowcy przypomną obietnice PiS-u i ile spełnili przez 8 lat, a ile po prostu zrobili ludzi wała. Ale dzisiaj nie o tym. Ja tutaj chcę powiedzieć publicznie, że mimo, że tam może niektóre posunięcia czy decyzje nie do końca się z nimi zgadzam, nie do końca popieram, ale w pełni popieram to, co właśnie robi koalicja, co robi Tusk. I wiem, że na wszystko trzeba czasu i tutaj nie oszukujmy się, że to będzie wysprzątane raz, dwa. Jedynie co mogę od siebie powiedzieć, że powinni nie zwalniać tempa, a nawet przyspieszyć, bo jeśli oni nie rozliczą tej mafii przez te swoje 4 lata rządów i jak nie daj Boże PiS dojdzie do władzy, to Kaczyński pokaże Tuskowi czy całej tej koalicji, jak szybko można ludzi wsadzać do więzienia i oni się nie będą bawić w procesy, komisje, tylko to Kaczyński na Nowogrodzkiej będzie decydował, kto ma siedzieć, kto nie ma siedzieć. Także, droga koalicjo, bierzcie się do roboty i nie ociągajcie się, trzeba oddzielić ziarno od plew. Pan Krzysztof Szczucki, będąc szefem Rządowego Centrum Legislacji, zatrudnił na tych kilka miesięcy 6 pracowników, którzy nie świadczyli tu żadnej pracy. Ani w RCL-u, ani żadnej innej podległej tutaj instytucji. Nie logowali się nawet w komputerach. Tych 6 pracowników organizowało kampanię wyborczą panu Szczuckiemu. W ciągu tych kilku miesięcy wypłacono im 900 000 złotych. Skierowaliśmy sprawę, wniosek do prokuratury 3 dni temu. W kilka miesięcy 900 000.
No i tak już prawie na zakończenie mam też radę dla członków mafii suwerennej Polski. Wasze procesy powinny być jawne, a internet ma tę zaletę, że nic w nim nie ginie, więc zamiast płodzić te żałosne konferencje o swojej uczciwości, odpowiedzcie sobie na pytanie, a ile dokumentów waszego takiego ordynarnego złodziejstwa dostarczył prokuraturze Mroz. No i weźcie sobie, nie wiem, coś na wstrzymanie, nie wiem, może jakiś węgiel, byle nie rosyjski, chociaż wam rosyjski najbardziej podchodzi, bo to mleko inaczej, może to mleko się nie rozlało, to zbroje wam po prostu już popękały w kroku i po kolana po prostu stoicie, nawet nie po kolana, po uszy stoicie już we własnym gównie, które robiliście przez 8 lat. I teraz te żałosne próby oczerniania koalicji, zwalania winy za wszystko na koalicję, no jest po prostu żałosne, bo to wy rządziliście 8 lat, nie koalicja, to wy kradliście te pieniądze, wy je defraudowaliście, to wy doprowadziliście do takiego stanu, jaki jest obecnie. Teraz to wszystko jest ujawniane i te wasze żałosne próby oczerniania tego innych ludzi po prostu pokazuje wasz marny, niski poziom, jaki sobą reprezentujecie. Także jak dla mnie ta zorganizowana grupa przestępcza Suwerenna Polska, się tak nazywa, powinna zniknąć z map politycznej Polski. I powiem wam tak, i oby tej machiny, która ruszyła, nic już nie powstrzymało, żeby te wszystkie skurwysyństwa, bo inaczej chyba tego nazwać nie można, rozliczyć do końca. I nie podoba mi się właśnie, powiem wam, podejście Hołowni czy Kamysza, którzy raczej przemilczają to wszystko, mówiąc, że tutaj jest polaryzacja społeczeństwa. Dla mnie osobiście nie jest to polaryzacją społeczeństwa, tylko wyłapywanie i osadzanie zwykłych przestępców, złodziei, którzy okradali nas wszystkich. I najgorszym, przepraszam za wyrażeniem, skurwielem, ale jest ten, który okrada własny dom. A właśnie tak się działo, bo okradanie naszych pieniędzy, podatników i co gorsza, okradanie osób, które tych pieniędzy naprawdę potrzebowały, czyli ofiary przestępstw, czy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, no cała rzesza, cała paleta osób, które te pieniądze naprawdę potrzebowały, te sukinsyny brali dla siebie, no okradali osoby najbardziej w największej potrzebie. No ale co się dziwić, skoro potrafili okradać kontenery PCK, to co dla nich ukraść pieniądze? Dla mnie to są zakały narodu, to jest ropiejący wrzód na zdrowym organizmie naszego polskiego narodu. I powinno się to wyplenić, nie mówię tu oczywiście o jakimś tam zabijaniu czy coś, ale osądzić i wsadzić do paki, tak jak w każdym cywilizowanym kraju. Złodziej idzie do paki, ukradł, odpowiada. Koniec, kropka, nie ma innej alternatywy. Ale zwróćcie uwagę, u nas w Polsce jest tak, że tą bandę złodziei jeszcze wielu maniaków broni, jak nie wiem, cnoty własnej siostry.
przy czym oczerniając ludzi, którzy próbują, że tak powiem, nie wiem, ich osądzić, rozliczyć z ich przestępstw, z ich podłości, to są jeszcze ludzie, którzy bronią tych sukinsynów. Zobaczcie, jakie mamy społeczeństwo i o jakiej my polaryzacji mówimy. Tutaj spolaryzował naród, skłócił, no nikt bardziej niż sam PiS. Ale już nieraz mówiłem, że właśnie skłóconym narodem najłatwiej rządzić. I jak się okazuje, najłatwiej kraść, bo tych złodziei, takich jak z Solidarnej Polski, będą ludzie, którzy będą ich bronić. To jest tak samo, jakby przyszedł złodziej do twojego domu. Okradł cię, a ty byś jeszcze przed policją broniła tego złodzieja. To jest na tej samej zasadzie. Ci ludzie mają taki typowy syndrom sztokholmski, gdzie ofiara broni przestępcy. No i tutaj pisowcy właśnie mają taki masowy syndrom sztokholmski, według mnie, bo bronią sukinsynów, którzy okradali nasz własny, wspólny dom. No ale tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że to się skończy, że rozliczą tych wszystkich złodziei, aferzystów, przekrętaczy i że może w końcu kiedyś, jeśli nie my, to nasze dzieci czy wnuki zaczną żyć w normalnym kraju. Na dzisiaj, moi drodzy, to tyle. Bardzo wam dziękuję. Dzisiaj specjalnie zrobiłem dłuższy film pod tego czata, żebyśmy mogli porozmawiać. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Ale jak nie, to oczywiście piszcie, komentujcie, wyrażajcie swoje opinie. Ja wam już bardzo dziękuję. No i do zobaczenia przy następnym materiale. Jak zawsze trzymajcie się, cześć. PKP Cargo za czasów PiS-u straciło 80% swojej wartości i połowę rynku. W tym samym czasie pisowski zarząd wypłacił sobie w ubiegłym roku każdy z 5 członków zarządu między 700 a 800 tysięcy złotych. W sytuacji, kiedy ta spółka nie miała już pieniędzy na płynność finansową, na spłatę długu i na regulację pensji pracowników. To pokazuje, jak oni traktowali, jak dojną krowę, strategiczne spółki Skarbu Państwa, nawet tak ważne jak PKP Cargo, zamiast dbać o interes i bezpieczeństwo Polski.